Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Państwa niezwykle uprzejmie w kolejnym odcinku, jakże wspaniałej, jedynej w swoim rodzaju telenoweli dookoła nas. Kłaniamy się Państwu nisko. Ja na imię mam Mirek. Beata. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za wszelkiego rodzaju sugestie, podpowiedzi, bo pytaliśmy, co możemy tu posadzić. Powiedzieliśmy, że wybierzemy. My już wybraliśmy. A mało się nie pobiliśmy. Bez mała. Tak, dyskusja była mocna. To był odcinek zatytułowany Co tu posadzić? Tak, dokładnie tak. Mieliście dużo pomysłów, super pomysłów. Mieliśmy właśnie problem z wybraniem, ale wybraliśmy. Ale powiemy, co mniej więcej pisaliście Państwo, co możemy posadzić. Trawy, jeżówki, winogrono, ojejku, powojnik, piękne, wszystko piękne, trzmielina oskrzydlona, przepiękna jesienią, klematis, kocimiętki, brunery, szałwie, werbeny, lawenda, co jeszcze? Hortensja ze wskazaniem białego misia, trawa pampasowa, miskant, iglak na pniu, zimozielony krzew zaostrzony, róże w różnych odmianach, co jeszcze? Niemniej, Milin. tak. Tutaj, no nie. Niemniej tak jak jednak- napisałam, bawić się tak nie będziemy w Milin. musieliśmy podjąć tą decyzję, no i oczywiście wybraliśmy. A to później, tak? Tak. Nie, jeszcze na razie. Będziemy tutaj sadzić, będziemy tak, za tu chwilę sadzić. i powiemy, co to będzie. Proszę Państwa, zostańcie z nami do końca i zapraszamy do oglądania. Biorę się do dzieła i będziemy sadzić. Oj, będziemy sadzić. Te wszystkie kamienie, kochani, trzeba stąd usunąć, zrobić miejsce na posadzenie. Nowej roślinki. Tak, praktycznie zostały tylko kamienie do ułożenia. No a co do tej pory zrobiliśmy? Zdjęliśmy kamienie, zdjęliśmy starą agrowłókninę, która tutaj była, poprzerastana korzeniami chwastów. Nie nadawała się już do niczego. Przekopaliśmy to, dosypaliśmy kompostu do całości. Został przekopany, przegrabiony i został wykopany dołek na roślinkę i dosypany tutaj kompost, jeszcze dodatkowo do tego dołka. I jutro, czyli chwilę później na filmie, będzie sadzenie rośliny. I jeszcze położę tu kamienie. I dowiecie się, co posadzimy. Tak. Ale jeszcze raz bardzo dziękujemy za Wasze wszystkie podpowiedzi, co tutaj posadzić. Dyskusja była ostra, bardzo ostra. No tak, jak to już mówiliśmy na początku, że tak powiem, mało się nie pozabijaliśmy. Cholera, tak żeśmy dyskutowali i zastanawiali się, co mamy posadzić. A mieliśmy duży wybór. No tak, no ale coś trzeba było wybrać. No. Tak, Także trzeba było. I wybraliśmy. Zobaczymy, czy dobrze wybraliśmy, czas pokaże. mam nadzieję, że wy napiszecie nam w komentarzu, czy dobrze wybraliśmy, czy źle wybraliśmy. Zdania będą podzielone. No na pewno, no ale to jak w życiu. Po prostu. Tak jest. No. Nie każdemu musi wszystko odpowiadać. No, to jest rzecz niewymierna. Nie, jakby tak wszystko było, że każdemu by się podobało to samo, to by było smutno i monotonnie. I nudno. Nie, nudno by było. Nie fajnie. Dobrze, to jeszcze dzisiaj układamy kamienie? No jeszcze tak, postaram Jeszcze- się trochę ułożyć, no. To jutro mniej zostanie. Jutro po prostu będzie sadzenie. No i tyle. Efekt końcowy będzie jutro. U Was za chwilę.
Dzień dobry kochani. Witajcie kolejnego dnia. U nas sobota, około godziny 9 i mamy radykalną zmianę pogody. Wczoraj było około 20 stopni, a dzisiaj ile, Beatka, stopni jest? Teraz 2. Kurczę, zimno jak cholera. No Także- ja się tak nie chcę bawić. Proszę? Ja nie chcę się tak bawić. No Ja i- wolę ciepło. No ja też wolę, to trzeba gdzieś wyjechać, żeby było ciepło. Do ciepłych krajów. Taki mamy klimat, proszę Pani. Sorry. No idziemy, pokażemy co Beata robi. Odwrócę kamerę. Bawię się. No jak idzie? Przygotowania, no jakoś kiepsko. Przygotowania do sadzenia nowej rośliny trwają. No i za chwilę nastąpi sadzenie. No tak. Tada! Posadzone. Nadeszła ta chwila, Tak. ale budowaliśmy napięcie przez Tak. 2 dni, co? No dobrze, oddaję Tobie głos. Może Ty powiesz coś więcej właśnie, co posadziliśmy. Posadziliśmy różę pienną, nazywaną popularnie gizelką. Posadziliśmy ją dlatego, że jest mało wymagająca, tak zwana róża dla początkujących, Takich jak my. jak my. Nie wymaga zbyt wiele pracy, nawet nie wymaga cięcia. Więc zdecydowaliśmy się właśnie, może inaczej, podjęliśmy ostatnią próbę dotyczącą róż. Ja może dodam, że to już jest chyba nasza 3. róża, którą sadziliśmy. Była róża na pniu, Albo czwartą. była jakaś pnąca. Wszystkie nam padły, cholera. Tak. Bez przerwy jeżarły mszyce, nas tutaj nie było, przyjechaliśmy, to było róż, po tygodniu czy po 2 to było połowę Tak. róży. No ta ponoć właśnie mszycy, nie ima jej się mszyca, więc zobaczymy. No mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, ale zdecydowaliśmy się na róże dzięki pani Adze. Bardzo dziękujemy za podesłanie nam nazwy tej róży. No i w jakiś sposób zainspirowanie nas właśnie, żeby to posadzić. Pani Agnieszko, to Pani jest teraz matką chrzestną tej właśnie róży, a to powinniśmy może jakąś imprezę zrobić. No Bo jak możemy. chrzciny, no to impreza. No, Tak? no To tak. może kiedyś. Jak trochę podrośnie, jak się przyjmie na pewno. Kochani, polecamy kanał Pani Agnieszki, która pięknie opowiada o różach. I ma świetną kolekcję róż. Tak, wejdźcie na kanał Pani Agnieszki, link macie w opisie. W ogóle Pani Agnieszka ciekawie opowiada nie tylko o różach, pokazuje swojego konia, bo ma specjalną odmianę, jest to koń polarny, dobrze mówię? Tak. Koń polarny, też zobaczycie na kanale, także jeszcze raz polecamy. Tak jest. Coś jeszcze chcesz dodać? Na razie nie chcę nic mówić tak za dużo o tej róży, ponieważ jak już trochę podrośnie i będzie ją trochę bardziej widać, to nagramy po prostu odcinek poświęcony właśnie tej odmianie. No chyba już, że wiele dowiecie się z kanału właśnie Pani Agnieszki. No tak, na który oczywiście tak zapraszamy. Polecamy. Może przejdziemy się po działce, zobaczymy, jak tutaj się to wszystko rozwija, jak to wszystko wygląda. To powoli Zobaczymy. powoli startuje. Tutaj, co tu było posadzone? Ja Ci wiem. Werbena patagońska chyba. Zobaczymy, czy da radę to wszystko. Ty jesteś bardziej na bieżąco. A co tu jest przykryte, powiedz mi? Rozchodniki. A tu gaura jest przykryta. Ja właśnie się zastanawiam, ja nie chcę jej odkrywać, bo dzisiaj ma być, znaczy był przymrozek, teraz przez kilka dni przez kilka nocy mają być przymrozki, więc nie chcę jej odkrywać, ale jestem bardzo ciekawa, czy ona przeżyje. Tam też pod tą kulą jest gaura. To może do tego dojdziemy. Tak. No tutaj czosneczki rosną. Przepiękne. Dużo cebulek. Super. Ta już puszcza, ta hortensja już puszcza liście, a my jej do końca żeśmy nie przycięli. To jest ogromny błąd. No znaczy my ją przycięliśmy, tam jeszcze można, Bata, jest jeszcze na to czas, żeby powycinać trochę tej słabszej gałęzie. A z tyłu na pergoli co mamy? Wiciokrzew, no i on poszedł, ładnie poszedł,
ale widać, że niektóre gałązki są poprzymarzane. Ale on potrzebuje, żeby go na bieżąco podlewać, często w okresie letnim, a ponieważ nas długo nie ma, czasami wyjedziemy czy coś i wtedy on, że tak powiem, pada. Dla mnie ten wiciokrzew jest przepiękny. To jest odmiana serotina. On też by świetnie wyglądał tam właśnie, gdzie posadziliśmy róże. No to Też tak, by dobrze to wyglądał. mieliśmy propozycję wiciokrzewu. Tutaj też czosneczki, te już jak ładnie, już mają nawet te pąki kwiatowe, które wyszły już na wierzch. A tutaj niestety, ale po czosnku, bo już przymarzł. Peonie, czyli piwonie. Tutaj moje tulipanki niesiane, nie wsadzane cebule, same się tutaj, Wysiały. no nie wiem skąd one się wzięły, ale się wzięły, nieważne, nie ma znaczenia. Ta jeszcze nie wystartowała. Jeszcze nie. Kamasja już sobie tutaj też daje świetnie radę. Zobaczymy jak będzie Ale dalej po tych... ja bym chciał przypomnieć, że u nas wszystko później startuje niż w innych częściach kraju, w sensie na zachodzie czy w centrum nawet. Między centrum a tutaj naszym miejscem, gdzie my, że tak powiem, mamy ogródek, to jest jakieś 2 tygodnie różnicy, nie? No tak, mniej więcej tak. W Warszawie, w okolicy Warszawy to już nie, to, co zakwitło tam, to u nas dopiero po 2-3 tygodniach zaczyna, prawda? Tak. Ta trzmielina też daje sobie fajnie radę. Mi się podoba też tamta trzmielina. Ta, która jest przy siatce. Ona też jest bardzo ładna. Zresztą w ogóle wszystkie trzmieliny są bardzo ładne. No tutaj nasz roszczochraniec. Hojna Piękny. kanadyjska. Choina kanadyjska jest przepiękna. Podcięliśmy ją trochę, bo już nie było nic widać. Zresztą generalnie ona powinna się płożyć też po ziemi, bo też ładnie wygląda. No tylko, że no, ani podjechać kosiarką, ani nic. No ale zobaczymy. Może jej nic nie będzie, mam nadzieję. No i tutaj są moje psi ząbki. Moje psi ząbki. Zobacz, jak sobie dają świetnie radę. No, wystartowały. Ładnie. W zeszłym tygodniu były takie mizerne. Malutkie. Teraz są w lepszej kondycji. No, tutaj zobaczymy jak ten... Tu jest Anabelka. To w ubiegłym albo 2 lata temu przywieźliśmy od rodziców. Zobaczymy o Anabelkę. Tu jest Pinky Winky. Tu już jakie hortensje, te hosty wyłażą i to już sporo wyłażą. Ta jeszcze też nie ruszyła. Chociaż już tutaj ma... O nie, już ruszyła. Ta ruszyła. To teraz tylko, żeby nic się nie zadziało z tymi przymrozkami. Ta też. O tutaj kolega krecik. Cholero mała ty. A tu czosneczki. O tutaj właśnie są te gaury pod tym, pod tą kulą. Ja je posadziłam, te gaury tak dookoła tej kuli. Zobaczymy. Bardzo bym chciała, żeby było dobrze. Żurawki, czosnki. Tutaj klematis. Zobaczymy jak on tam będzie. Tutaj nie odkrywamy, bo mają być przymrozki. Nawet już dzisiaj, znaczy był przymrozek, bo było -3. Ale chciałam wam pokazać tutaj moje 2 osierocone hiacynty. Było więcej, tak jak mówiłam, ale zostały 2 i też pięknie wyglądają. Cieszę się bardzo, że są. No i tutaj te ciemierniki trochę tak ruszyły, bo tak były takie trochę sierotowate. A tutaj, o proszę bardzo. Idą do przodu. A siewek malutkich ciemierników jest mnóstwo. Ten też sobie świetnie radzi. Ten zawsze sobie radzi jakoś tak najlepiej. Nie wiem, czy taka po prostu odmiana, czy
czy co, czy lepsze ma miejsce. Nie mam pojęcia. Ale cieszę się, że są w niezłej kondycji. Zobaczcie, jaką mamy zimę tej wiosny. A 10 minut temu nagrywaliśmy, no może 15, nagrywaliśmy właśnie spacer po działce i świeciło nawet słońce. A teraz tak wygląda działka. Kochani, kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Dzięki, że jesteście z nami. Napiszcie komentarz, może jakieś pytanie, na które odpowiemy. Na przykład w kolejnym odcinku, co byś powiedziała na takie Q&A z widzami. Proszę bardzo. Wy pytacie, my Oczywiście. odpowiadamy. Może macie jakieś pytanie, które Wam przychodzi do głowy, ale nie będę pytał. Pytajcie. Chętnie odpowiemy. To pytanie błądzi. Tak jest. No i cóż, tyle. No i oczywiście ci, którzy oglądają po raz pierwszy, albo być może nie zasubskrybowali kanału, to bardzo prosimy, zrób to teraz. Zapraszamy do subskrypcji I widzimy się w niedzielę. o godzinie 10. Jak oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem. No i co, trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie. Serduszko dla Was robimy. Pa, pa.